Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry, witam w Laboratorium Metrologii w drugiej części recenzji Rigola serii DHO 800, konkretnie modelu 814. Dzisiaj będę kontynuował testowanie tego oscyloskopu, natomiast jeżeli chcecie się dowiedzieć na temat jego parametrów, cech, tego jak się go obsługuje, jakie są jego podstawowe funkcje pomiarowe i moje wrażenia, takie ogólne, to zapraszam Was do oglądnięcia pierwszej części tej recenzji, do której link macie w opisie tego filmu. Dzisiaj natomiast od razu zajmę się już testowaniem kolejnych jego funkcji i muszę się posłużyć tutaj ściągą, bo mam całą listę tego, co dzisiaj chcę Wam pokazać. Przede wszystkim pytaliście w komentarzach o wiele rzeczy i jakby postaram się to Wam pokazać. Na początek sygnały z modulacją zarówno amplitudową, jak i częstotliwościową. Zobaczymy, jak ten oscyloskop sobie radzi. Później funkcja sygnałów referencyjnych, test pass-fail, funkcja search, czyli wyszukiwanie pewnych jakby zdarzeń w sygnale. Dwa słowa na temat dekodowania protokołów szeregowych, funkcja zapisywania tego, co się dzieje na ekranie, czyli takie, można powiedzieć, tworzenie nieco filmu, który można sobie później odtworzyć z tego, jak przebiegają pomiary. O to też pytał chyba jeden z patronów. W końcu funkcja storage, czyli zapisywanie do pamięci oscyloskopu jego przebiegów. Tryb XY, który również przewijał się w komentarzach, pokażę Wam dokładnie, jak on działa i bliżej chcę się przyglądnąć dzisiaj funkcji FFT, dlatego że no, mam tu pewne wątpliwości co do tego, czy to FFT jest poprawnie tutaj liczone. Wiem, że to jest poważny zarzut, ale pokażę Wam, o co mi konkretnie chodzi. No i w końcu pokażę Wam również, jak podłączyć ten oscyloskop do komputera. O to też były pytania. Jakie są możliwości sterowania tym oscyloskopem z poziomu pulpitu, spod Windowsów. I to wszystko będzie w końcowej części filmu. Zapraszam. A więc druga część recenzji przed nami. Przypominam jeszcze raz, że o podstawowych cechach, funkcjach, nastawach tego oscyloskopu mówiłem szczegółowo w pierwszej części recenzji, więc jeżeli jeszcze jej nie widzieliście, to odsyłam do linku w opisie filmu. Dzisiaj kontynuuję ten temat i będę już omawiał konkretne, kolejne funkcje pomiarowe. Używam myszki, jak widzicie, dlatego że obsługiwanie tego oscyloskopu palcami na ekranie dotykowym, tak jak mówiłem w pierwszej części recenzji, jest dla mnie przynajmniej bardzo niewygodne. Zresztą dla Was też będzie to bardziej czytelne, jeżeli będę używał kursora. Na początek zobaczmy sobie sygnały z modulacją i jak ten oscyloskop sobie w tej sytuacji radzi. W tej chwili mam tutaj sygnał sinusoidalny 1 MHz 5 V peak to peak, częstotliwość modulacji 1 kHz i głębokość modulacji 100%.
Przywracam ustawienia fabryczne, żeby nie było i daję mu auto. No i mamy coś takiego. Zobaczmy sobie na ten przebieg modulacji. Ja tutaj jeszcze zmienię głębokość pamięci na auto, tak żeby nam lepiej dobierał częstotliwość próbkowania. No i proszę bardzo, obraz jest, ale niestabilny. Co możemy z tym zrobić? No, możemy użyć funkcji hold off tutaj w menu wyzwalania. No i na początek może ustawię 1 milisekundę. Popatrzcie, już jest dużo lepiej. No to podregulujmy sobie to. Mam to tutaj przypisane pod gałką numer 2, tą uniwersalną, więc teraz mogę się nią posłużyć. No i zobaczmy, czy przy jakichś ustawieniach dostaniemy stabilny obraz. Proszę bardzo, udało się. Tak. Teraz poziom wyzwalania ładnie nam tutaj działa. Synchronizuje się do jednego zbocza. No i mamy obwiednie modulacji. Jeżeli sobie powiększę, popatrzcie, mogę obserwować ładny sinus. Mogę zatrzymać akwizycję. Mogę teraz sobie to rozciągnąć. Mogę przesuwać, tak żeby obserwować szczegóły tego sygnału jak najbardziej poprawnie. I myślę, że dosyć dobrze to działa, jeżeli chodzi o sygnał taki z modulacją amplitudową. Dobrze, zmienię teraz na modulację częstotliwościową. Częstotliwość modulacji dajmy sobie tutaj powiedzmy 10 kHz i głębokość deviation, czyli no, rozmycie ustawmy sobie na 1 MHz. Dobrze. No i zobaczmy, znowu dam mu auto. No, oczywiście charakterystyczny obraz przy modulacji częstotliwościowej. Znowu są problemy z synchronizacją, no ale posłużmy się znowu tutaj tym hold offem i powiedzmy no 500 mikrosekund. Popatrzcie, już jest dużo lepiej, już da się obserwować tą modulację względem konkretnego zbocza, do którego on się tutaj synchronizuje. Możemy jeszcze sobie zmienić to w górę jakby, no nie wiem, przesadzę może, dam 10 milisekund. Proszę bardzo. Też bardzo ładnie tą modulację widać, a więc jak najbardziej z takimi, nazwijmy to, trudniejszymi sygnałami ten oscyloskop sobie dobrze radzi. Dobrze, przyjrzyjmy się kolejnym funkcjom tego oscyloskopu, tym razem zapisywaniu sygnałów referencyjnych. Ja doprowadziłem sobie tutaj taki sygnał impulsowy o współczynniku wypełnienia 10%. No i zobaczmy tutaj pod ikonką ref, jak to działa. Mamy do wyboru, czy możemy zapisać 10 sygnałów referencyjnych, źródło kanał pierwszy, save to ref. No i w tym momencie został zapisany ten sygnał referencyjny. Nie wiem, czy go widzicie, jest tutaj na czerwono. Może ja mu zmienię kolor na jakiś jaśniejszy, żeby to było lepiej widać. Light blue, ok. Proszę bardzo. Żółty, mój sygnał, ten bieżący i ten niebieski zapisany jako referencyjny. No to przesunę go tutaj. Może zmienię mu tutaj troszkę czułość. Ok, dobrze. No to teraz spróbujmy na tym tle jakiś inny sygnał. Weźmy sobie na przykład trójkąt. No i znowu mogę zapisać jako ref na przykład na pozycji drugiej. Save to ref. Niech będzie czerwony. W porządku. Jeżeli teraz zmienię znowu na przykład na prostokąt, no to mam nadzieję, że widzicie to, że w tle jest ten drugi referencyjny trójkąt
zapisany, no a moim bieżącym jest ten prostokąt. Może ja mu tutaj też zmienię kolor na jakiś jaśniejszy zielony. A więc te dwa u góry sygnały są zapisanymi referencjami, no a ten trzeci jest moim sygnałem, który aktualnie badam, no i który do tej referencji mogę porównywać. Tutaj w tym menu sygnałów referencyjnych mamy jeszcze różne opcje. Możemy je sobie wyeksportować w takim formacie REF, zapisać na dysku, później w dowolnym momencie przez import wczytać i przywołać, a więc no, fajna opcja. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o posługiwanie się tymi sygnałami referencyjnymi, to tyle. Czyścimy je przez clear, clear 1 i clear 2, no i wracamy do punktu wyjścia. Kolejna funkcja, którą chciałbym Wam pokazać, to jest test pass-fail, czyli taka opcja, która pozwala jakby monitorować wartości sygnału i w sytuacji, w której na przykład zostanie przekroczony jakiś ustalony przez użytkownika poziom, no to oscyloskop będzie podejmował wtedy jakąś akcję, będzie to sygnalizował. Ja sobie tu doprowadziłem taki sygnał typu sync, sinus x przez x, częstotliwość 1 MHz, no i zobaczmy, jak ta funkcja w ogóle działa. Włączamy ją źródłem kanał pierwszy i popatrzcie, na razie tutaj nic ciekawego się nie dzieje, ale jeżeli kliknę Create, to on tworzy taką jakby obwiednię wokół mojego sygnału. Szerokość tej obwiedni zarówno jakby w amplitudzie i w czasie mogę sobie regulować. Zróbmy sobie ją zatem tutaj troszkę mniejszą. Kliknijmy znowu Create i popatrzcie, jest taka czarna obwódka wokół tego sygnału. No może tutaj przesadziłem, dajmy sobie troszkę więcej, żeby to było lepiej widać. O, proszę bardzo. I teraz, jeżeli tą funkcję włączę monitoring, to jeżeli wartości sygnału w którymkolwiek punkcie przekroczą to czarne pole, to będzie to sygnalizowane przez oscyloskop, przy czym może to być sygnalizowane na różne sposoby. Może po prostu zatrzymać akwizycję, stop, może sygnalizować sygnałem dźwiękowym, może również wykonać screenshot, a więc jakby będzie detektował, będzie zapisywał w jakiś sposób takie właśnie eventy, nazwijmy to przekroczenia tej tolerancji. Można również na zewnętrzne wyjście, które jest z tyłu oscyloskopu, aux output, wygenerować impuls w takiej sytuacji, no, który może być wykorzystany przez jakiś system pomiarowy z kolei do podjęcia jakiejś, prawda, decyzji, że no, coś z tym sygnałem jest nie tak, przekroczone zostały wartości, więc coś tam będzie się jakby na tej podstawie dalej działo. Ja włączę na razie po prostu beeper, włączę operate, ten monitoring, nazwijmy to, i teraz popatrzcie, jeżeli będę zmieniał amplitudę tego sygnału i wykroczę poza ten czarny obszar, no to jest to sygnalizowane dźwiękowo. Tak? Jeżeli częstotliwość będę zmieniał, no to oczywiście to samo. Te same konsekwencje. A więc no, w takich, powiedzmy, systemach monitoringu może się to przydać, jeżeli ktoś potrzebuje. Tak jak mówię, można wygenerować sobie zewnętrzny sygnał do sterowania jakimś systemem pomiarowym czy jakimś układem wykonawczym, więc no, powiedzmy w pewnych zastosowaniach funkcja przydatna. Zostańmy przy tym sygnale sync. Kolejna funkcja search, wyszukiwanie jakby charakterystycznych, nazwijmy to, elementów w sygnale. Czyli oscyloskop jest w stanie automatycznie wykryć jakiś charakterystyczny punkt przebiegu i go wyświetlić. No i tutaj popatrzcie, jest ustawiony na wykrywanie zbocza, może być narastające, opadające, można ustawić poziom i ja w momencie, w którym włączyłem tą funkcję,
on już tutaj w tle automatycznie wykrył mi zbocze. Popatrzcie, mogę teraz sobie zmienić troszkę, rozszerzyć. I tutaj w tym dolnym okienku mam powiększenie tej górnej części zbocza, która mnie interesuje. Może to być zbocze również opadające. Tak. I czemu się na mnie przełączył? Nie przełączył. Dajmy mu jeszcze raz on. Falling. No nie chcę. Może coś robię źle. Wróćmy na Edge. Może poziom trzeba podregulować. Ok, nie będę się w to bawił, w każdym razie jest to możliwe, jak widzicie. Jest również tutaj możliwość wykrywania impulsów o konkretnej szerokości, przy czym warunki mogą być różne, większy, mniejszy, bądź w przedziale. Co więcej, takie jakby nastawy tutaj tych parametrów można sobie zapisać. Już wiem, tutaj trzeba było dać falling to trigger. OK. I teraz proszę bardzo, drugie zbocze jest widoczne. No więc taka podstawowa funkcja, wiele oscyloskopów to posiada. Kolejna funkcja to jest możliwość tutaj jakby dekodowania protokołów, nazwijmy to, cyfrowych RS232 i 2C SPI. Jeden z widzów w komentarzach pytał, czy jest tutaj opcja na przykład dla kana samochodowego, nazwijmy to. Nie ma nic więcej niż to. CAN i inne protokoły cyfrowe są w serii DHO 900, w serii 800 tego nie ma. Słuchajcie, pokazuję tylko, że to jest. Ja w tym filmie nie będę się tym zajmował. To jest dosyć obszerny temat. Poza tym też w tej chwili jakby nie mam takich sygnałów, nazwijmy to referencyjnych, żeby Wam to pokazać, ale może kiedyś zrobię o tym film. Mogą działać równolegle 4 dekodery, jak widzicie, na tych protokołach, które tutaj są i na tą chwilę to w zasadzie tyle. Chodźmy dalej. Kolejna funkcja to jest jakby rejestracja tego, co się dzieje na ekranie. Tutaj jeden z widzów pytał o to, czy może sobie jakby nagrać taki film z obserwowanego sygnału i jeszcze padło pytanie, że w długim horyzoncie czasowym kilku godzin. To jest niemożliwe, ale możliwe jest nagranie, nazwijmy to takiego w cudzysłowie filmu, w ograniczonym przedziale czasowym. Jeżeli ja tu sobie włączę tą funkcję, popatrzcie, mam do wyboru ile ramek jakby sygnału chcę zarejestrować, w jaki interwał czasowy, OK. I w zasadzie chyba z podstawowych opcji tyle. Jeżeli teraz nacisnę Record, popatrzcie, on zaczyna rejestrację i teraz jeżeli ja tu będę coś sobie zmieniał, tak, zarejestrujmy to, dajmy mu stop, OK, to teraz mogę to sobie odtworzyć. Zróbmy sobie to menu mniejsze, żeby nam nie zasłaniało i popatrzcie. Przesuwając ten suwak, jak w playerze jakimś, jestem w stanie odtworzyć to, co działo się tutaj na ekranie. Mogę włączyć to odtwarzanie, mogę po klatce, to znaczy po ramce, mogę przejść do tyłu, do przodu, do tyłu, mogę zapętlić. Generalnie taka rejestracja tutaj, jak widzicie, jest możliwa, tak? Mogę to odtworzyć. Oczywiście jest to ograniczone możliwościami sprzętowymi oscyloskopu, maksymalną liczbą tych, nazwijmy to, ramek, jaką on jest w stanie zapisać. Natomiast co do pytania od widza, czy da się to robić w długim horyzoncie czasowym, nie da się, bo oscyloskop tyle nie zapisze w swojej pamięci, ale jest tu pewne rozwiązanie, to znaczy można jakby użyć wirtualnego oscyloskopu na pulpicie komputera. Jest taka możliwość.
polanie, co pokażę pod koniec filmu i wtedy wyświetlać sobie ekran tego oscyloskopu w oknie na komputerze i po prostu rejestrować to okno jakimś programem do zapisywania ekranu. I wtedy nie ma tutaj już żadnych ograniczeń na czas rejestracji. To taka moja podpowiedź. Jeżeli już jesteśmy przy rejestracji, to można również zapisywać przebiegi do pliku, znaczy spróbkowane wartości sygnału do pliku. Rekord, to co pokazywałem przed chwilą, to była tylko jakby rejestracja tego, co się dzieje na ekranie. Natomiast w menu Storage mamy możliwość zapisu sygnału, spróbkowanego sygnału i to jest ukryte tutaj pod funkcją Save Wave. Można zapisać to, co jest widoczne na ekranie, można zapisać to, co jest w pamięci. Jest do wyboru format binarny bądź format CSV, czyli typowy taki tabelaryczny format, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni powiedzmy w Excelu. No i tutaj można wybrać, gdzie chcę to zapisać. Mogę to zapisać w pamięci oscyloskopu, mogę to zapisać na dysku USB. Wtedy jakby ten sygnał spróbkowany, jego wektor czasu i wartości tego sygnału jest zapisywany do pliku i można sobie to odtworzyć na komputerze. Można również wykonać po prostu zrzut z ekranu oscyloskopu, Save Image do PNG bądź BMP, chociaż nie wiem, kto jeszcze używa tego formatu, jest też JPEG. Można tutaj sobie odwrócić kolory, można dać jakiś nagłówek, kolor albo wybrać odcienie szarości. No, takie opcje. I jeszcze co mamy? Save Setup, czyli można jeszcze zapisać po prostu bieżące ustawienia oscyloskopu do pliku STP i potem wczytać je sobie, żeby jakby odtworzyć warunki akwizycji, które w danym momencie były zapisane. Tutaj jest ten load do wyboru tego setupu, a upgrade dotyczy upgrade'u firmware'u, który zresztą od razu wykonałem, bo do tego oscyloskopu jest już dostępny nowy firmware. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o zapis do pliku, mamy albo zrzut z ekranu, albo przebieg, sygnał, wektor czasu, wektor wartości, albo po prostu save setup, ustawienia oscyloskopu. Kolejna rzecz, o którą prosiliście w komentarzach, to pokazanie trybu XY. No a więc doprowadziłem sobie tutaj dwa sygnały sinusoidalne przesunięte w fazie. Oczywiście to przesunięcie fazowe, jak i ich częstotliwość możemy mierzyć w sposób automatyczny bądź za pomocą kursorów czasowych, ale w trybie XY możemy to również robić w tym trybie. Czyli zarówno możemy tu mierzyć częstotliwość, jak i przesunięcie fazowe. Teraz mam tutaj dwa sygnały o takiej samej częstotliwości, ale powiedzmy zmieńmy sobie częstotliwość drugiego na 2 MHz. No i powstaje nam krzywa Lissajous z kształtu, której możemy obliczyć częstotliwość jednego sygnału pod warunkiem, że znamy częstotliwość drugiego sygnału. No i jak widzicie, ładnie to tutaj wychodzi. Ja teraz troszkę zmienię częstotliwość, o jakieś tam pojedyncze herce zmienię drugiego sygnału, a więc nie mamy całkowitego stosunku częstotliwości sygnału jednego do drugiego. No jak widzicie, ta krzywa oczywiście musi tutaj w takiej sytuacji wirować. No i odświeżanie tutaj w tym trybie, jak widzicie, jest naprawdę bardzo dobre. Oscyloskopy niekoniecznie dobrze sobie radzą w takiej sytuacji, no a ten oscyloskop jednak radzi sobie dobrze. Dajmy tutaj mu teraz na drugim kanale 6 MHz. No. Ok, jest to słabo widoczne. Troszkę, mam nadzieję, że to widzicie, tą krzywą. No i znowu, licząc liczbę przecięć w osi X, w osi Y, można
policzyć częstotliwość jednego sygnału, znając częstotliwość drugiego. Dobrze, można również z krzywych Lissajous oczywiście policzyć przesunięcie fazowe dla sygnałów o tej samej częstotliwości. Jeżeli ja wyrównam fazy, dajmy 0, no to będziemy mieć linię prostą. Jeżeli pojawi się tutaj jakieś przesunięcie fazowe, no to oczywiście będzie się pojawiać charakterystyczna elipsa. No, trzeba by ją tutaj pomierzyć, punkty przecięcia z osią X, osią Y. No i na tej podstawie można wyliczyć również przesunięcie fazowe. Te metody trybu XY mają tą zaletę, że jakby nie ma wpływu tutaj na pomiar, stabilność czy dokładność generatora podstawy czasu, dlatego że wartości jednego sygnału są jakby wyświetlane w funkcji wartości drugiego sygnału, a więc generator podstawy czasu w ogóle nie bierze w tym procesie udziału. To była, nazwijmy, ta bardziej przyjemna część, gdzie po prostu jakby testowałem poszczególne funkcje. Natomiast teraz chciałbym się troszkę skupić na FFT. Wiem, że ten temat dla osób niewtajemniczonych może być nieco trudny, dlatego ja też nie chcę zbyt głęboko wnikać tutaj w pewne rzeczy. No ale o takich rzeczach jak rozdzielczość częstotliwościowa, wpływ czasu obserwacji sygnału i tak dalej, no muszę powiedzieć, ale proszę nie zrażajcie się tą terminologią, której będę używać. Po prostu chcę Wam coś pokazać, co tutaj budzi moje wątpliwości. Uważam, że ten temat zasługuje w ogóle na osobny film, także dajcie też znać w komentarzach, czy chcecie, żebym zrobił film o takim bardzo szczegółowym jakby rozłożeniu liczenia widm sygnałów na czynniki pierwsze w przypadku posługiwania się takim oscyloskopem. A teraz przejdźmy do pomiarów. Dobrze, dwie kolejne rzeczy, które Wam chcę pokazać, to w pierwszej kolejności FFT, czyli wyznaczanie widma sygnału oraz to, w jaki sposób podłączyć ten oscyloskop do komputera i jakie daje to możliwości, jeśli chodzi o sterowanie tym oscyloskopem przez komputer. Na początek FFT, jakkolwiek ono było troszkę omówione w pierwszej części recenzji, to teraz chcę się temu troszkę dokładniej przyglądnąć. Doprowadziłem sobie tutaj sygnał prostokątny, zaraz Wam go pokażę, ale na początek przywróćmy ustawienia fabryczne, dajmy mu auto. Proszę bardzo, mam sygnał prostokątny o częstotliwości 1 kHz, 1 V wartości skutecznej. Dlaczego taki sygnał, a nie inny? No, dlatego, że doskonale wiemy teoretycznie, jakie powinno być widmo tego sygnału. Wiemy, że występują w nim nieparzyste harmoniczne wyłącznie i ich amplitudy są malejące w stopniu 1 przez n, gdzie n jest numerem harmonicznej. Dobrze, ja sobie tutaj na sztywno ustawię długość pamięci na 25 MB. Na razie nie pytajcie dlaczego, później to wyjaśnię. No i spróbujmy wyznaczyć FFT tego sygnału. Wchodzę do operacji matematycznych i wybieram FFT. No i włączmy. Zobaczmy, co my tutaj mamy. No, na razie niewiele tutaj widać. No to spróbujmy dobrać tak parametry tego FFT, żeby rzeczywiście to widmo móc obserwować. Mamy sygnał o częstotliwości 1 kHz, więc ja sobie ustawię zakres obserwowanych częstotliwości powiedzmy od 0, tak jak jest tu, do 20 kHz, co pozwoli mi jakby obserwować wszystkie te pierwsze harmoniczne tego sygnału. No i już widzimy, że coś tutaj się pojawia. Co dalej możemy tutaj zrobić? No spróbujmy rozciągnąć ten sygnał tak, żeby on nam wypełniał całe okno. Niestety nie da się tego robić akurat wprost gałkami. Musi być otwarte to okno z parametrami FFT. Można to wpisywać ręcznie. No, można też, można gałkami, jeżeli to jest włączone, ale nie da się, tak jak było w starych rigolach, po prostu regulować tutaj podstawą czasu, czy też czułością. No niestety tu trzeba wejść w opcję, a więc to, co mówiłem w pierwszej części recenzji, klikologia. Ja wiem, że dobre nastawy to będzie tutaj 15,
a tutaj 45. Sprawdziłem sobie to wcześniej, żeby zaoszczędzić troszkę czasu. Tak, popatrzcie, no rzeczywiście jest nieco lepiej. Powiedzmy, że jest to akceptowalne. I co jeszcze? Zostawię je jako jednostki dBV, czyli jako taką skalę logarytmiczną. To jest 20 logarytmów dziesiętnych z wartości harmonicznej odniesionej do 1 V RMS. Tak to jest unormowane. Czyli teoretycznie harmoniczna o wartości 1 V RMS powinna nam dać 0 dB. I na razie zmienię okno czasowe z Hanninga na okno prostokątne, tak żeby było bardziej, nazwijmy to surowo. Dobrze, popatrzcie. Obserwuję sobie coś takiego w zakresie od 0 do 6 kHz, a tutaj na osi Y no, mam amplitudę wyrażoną w tych jednostkach dBV, czyli tak jak mówiłem, skali logarytmicznej odniesionej do 1 V RMS. O decybelach robiłem osobny film. Jeżeli z tym macie problem, żeby to zinterpretować, no to odsyłam do tego filmu. No i teraz słuchajcie, jak widzicie, no nie widać tu wyraźnie, niezbyt wyraźnie, jakby konkretnych harmonicznych tego sygnału. Są jakieś górki, ale takie bardzo rozmyte. I teraz od czego zależy rozdzielczość częstotliwościowa sygnału? No przede wszystkim od czasu obserwacji sygnału. Od czasu obserwacji sygnału. Jeżeli ja będę teraz tutaj zwiększał wartość podstawy czasu, popatrzcie, czyli dłużej obserwuję sygnał, to zwiększa się rozdzielczość częstotliwościowa tego widma. Widzicie wyraźnie, że tutaj te prążki teraz są lepiej separowane jakby od siebie niż w tej sytuacji, prawda? Więc niewątpliwie czas obserwacji wpływa nam na rozdzielczość częstotliwościową. Co jeszcze wpływa na tą rozdzielczość? No nie wprost, chociaż niektórzy twierdzą, że wprost. No, wpływa długość pamięci dla rejestracji sygnału i częstotliwość próbkowania. To do końca tak nie jest. Ja nie chcę w to wchodzić szczegółowo tutaj. Myślę, że to wymaga osobnego filmu, bo tak naprawdę rozdzielczość częstotliwościowa zależy wyłącznie od czasu obserwacji, ale pośrednio też zależy od tych parametrów próbkowania tutaj. Czyli popatrzcie, jeżeli ja teraz sobie ustawię podstawę czasu na przykład na 500 mikrosekund, czyli wrócę do tej takiej gorszej rozdzielczości i będę zmieniał długość pamięci, czyli liczbę punktów na jakby jedną rejestrację, jedną ramkę sygnału, to popatrzcie, co się będzie działo z kształtem FFT. Daję teraz 1000 punktów i daję teraz 25 milionów punktów. Tak? Widzimy wyraźnie, że zmienia nam się rozdzielczość częstotliwościowa. Przy 1000 punktów również ten obraz jest częściej odświeżany. Przy dłuższej pamięci wolniej, ale za to z większą rozdzielczością. No, to również wynika z tego, że zmiana długości pamięci zmienia nam częstotliwość próbkowania, więc te wielkości są ze sobą powiązane. Ja nie chcę, mówię, w to wchodzić wszystko, ale chcę Wam zasygnalizować tu przy tej okazji to, żebyście wiedzieli, że ta rozdzielczość zależy i od czasu obserwacji, czyli podstawy czasu, ale również od długości pamięci. Od długości pamięci zależy również poziom szumów. Zwróćcie uwagę, dla dłuższej pamięci ten poziom jest tu dużo niższy. W porządku. W końcu na rozdzielczość częstotliwościową, ale również rozdzielczość amplitudową może mieć wpływ, czy ma wpływ kształt wybranego okna czasowego. Nie będę tłumaczył tutaj znowu, co to są okna czasowe, natomiast w tej chwili mamy wybrane okno prostokątne. Popatrzcie, tak wygląda ten
sygnał. Natomiast jeżeli wybiorę inne okno, na przykład Hanninga, no może tutaj to nie jest najlepszy przykład, zwiększmy sobie troszkę częstotliwość, podstawę czasu, popatrzcie, Hanning, okno prostokątne. Hanning, widać? Wybierając okno Hanninga, zwiększam rozdzielczość amplitudową. Są większe te doliny tutaj. Popatrzcie jeszcze raz. Przy oknie prostokątnym jest dużo gorzej, ale za to mam lepszą rozdzielczość częstotliwościową, czyli w tej osi. Mogę lepiej rozróżnić prążki niż tu, gdzie stają się one szersze, ale za to jakby w amplitudzie mam lepszą separację składowych. O tym by dużo mówić i myślę, że to znowu jest temat na inny film. Natomiast sygnalizuję Wam tylko tu przy okazji tego FFT, co poszczególne nastawy nam zmieniają. Co nam zmienia czas obserwacji sygnału, proszę bardzo, co nam zmienia długość pamięci, no i w końcu co nam zmienia wybrane okno. Tak, żebyście wiedzieli, jak czego używać. Dobrze. Słuchajcie, tutaj jest, wróćmy sobie do okna może tego Hanninga, bo dużo ładniej to wygląda. I tutaj w FFT jest możliwość automatycznej detekcji pików, czyli tych kolejnych harmonicznych. Popatrzcie, tutaj można rozwinąć takie menu, włączyć to on, pojawia nam się tabelka. No i teraz tutaj mogę wybrać liczbę automatycznie detektowanych pików, no i poziom, czyli poziom, dla którego ta detekcja będzie następować. No to weźmy sobie tak, żeby nam wszystkie zdetektował. Tu mam minus 45 dB, no to dBV, przepraszam. No to wpiszmy sobie 45 minus dBV, tak, i proszę bardzo, mam tutaj zdetektowane wszystkie moje 5 pierwszych harmonicznych, jest zmierzona ich częstotliwość i ich amplituda wyrażona w dBV. Tutaj jest jeszcze taka opcja przy tej automatycznej detekcji pików, gdzie excursion, gdzie można odrzucić jakby piki o wartościach, popatrzcie co się dzieje, ciekawe, nie da się przesunąć tego okna, o wartościach jakby mniejszych niż, czyli teoretycznie gdybym tu wpisał na przykład, tu mam, nie wiem, 17 dB, to gdybym wpisał 16 minus dB, to powinien je odrzucić, ale zauważyłem i sprawdziłem to, że to dla dBV, dla tej jednostki dBV nie działa poprawnie. Zaraz Wam pokażę, kiedy to działa, ale akurat tu to odrzucanie tych najmniejszych nie działa dobrze, albo przynajmniej ja nie potrafię tego użyć. A to by było przydatne, bo nie zawsze chcemy automatycznie detektować wszystkie, tylko na przykład poniżej pewnego poziomu uznajemy, że to jest już szum, więc wtedy taki threshold, taki próg odrzucenia się przydaje. No niestety tutaj to jakby nie działa. Ale jeżeli przejdziemy przy tym automatycznej detekcji pików z tych jednostek dBV, tej skali logarytmicznej, po prostu na wartości takie liniowe, klasyczne, czyli RMS, czyli wyrażanie wartości harmonicznych w wartościach skutecznych. Proszę, może na razie to zamknę, żebyście zobaczyli lepiej samo FFT. Teraz mam tutaj wartości skuteczne. Skala liniowa, nielogarytmiczna, no dlatego też inaczej to wygląda oczywiście. Można zobaczyć te zresztą kolejne spadki amplitud zgodnie z rozwinięciem szereg Fouriera, prawda, to co mówiłem, trzecia harmoniczna, piąta i tak dalej. No, ale jak włączymy sobie tutaj teraz tą detekcję pików, ja mu tu ustawię poziom, nie wiem czemu tu jest minus teraz, no ustawmy mu tu, nie wiem, 200 mV, tak jak patrzę na skalę, ok. Tu musi być mniej,
mniej, no to dajmy mu tam, nie wiem, 40, tak, bo to jest skala liniowa. O, proszę, znowu ładnie nam detektuje częstotliwości, amplitudy. Proszę zobaczyć, nieparzyste harmoniczne, kilohertz, 2 kHz nie ma, 3, 4 kHz nie ma, 5 jest, 7, 9 i tak dalej. I teraz, jeżeli użyję tego excursion, to powiedzmy, że chcę odrzucić wszystkie te harmoniczne poniżej, nie wiem, 200 mV, tak? No to tu mogę sobie wpisać 200 mV i proszę bardzo, odrzucił mi wszystko, co jest poniżej 200, zostawił mi te dwie pierwsze 900 mV i 300 mV. A więc tak to tutaj działa. No i teraz przechodzę do tego momentu, gdzie pojawiły się u mnie jakieś wątpliwości co do FFT, dokładności wyznaczania tego FFT, bo jak zacząłem sobie sprawdzać amplitudy tych harmonicznych, kolejnych dla sygnału prostokątnego, to nie do końca zgadzało mi się to z teorią. No i zacząłem robić różne eksperymenty, zacząłem się tym FFT, nazwijmy to, bawić, żeby zweryfikować, czy aby na pewno to FFT to jest to, co powinniśmy dostać. No i teraz podzielę się z Wami wynikami moich obserwacji. A więc doprowadziłem sobie teraz sygnał sinusoidalny, monoharmoniczny, 1 kHz o wartości skutecznej 1 V RMS. To potwierdzają mi również pomiary. Popatrzcie, tu jest mierzona wartość skuteczna, 1 V. No i Vmax, Vmin jest pierwiastek z 2 razy większy, a więc wszystko się zgadza. Ustawiłem sobie FFT w zakresie od 0 do 6 kHz, no i dobrałem skalę, tak żeby było to ładnie widoczne. Jak widzimy, mamy jeden pik. Jest tutaj okno prostokątne i włączmy sobie jeszcze detekcję pików. Proszę bardzo, zdetektował nam przy 1 kHz i zwróćcie uwagę, mam ustawiony 1 V RMS, a więc ta harmoniczna powinna mieć 1 V, a ma 960 mV. Ktoś powie, no dobrze, te pomiary oscyloskopowe nie są super dokładne, zresztą ja o tym też mówiłem, zrobiłem o tym film. Można by to przyjąć, że to jest jakby tutaj w tolerancji. No dobrze, ale teraz zróbmy tak. Nie będę zmieniał podstawy czasu. Podstawę czasu mam ustawioną na 1 milisekundę. Będę zmieniał częstotliwość sygnału na 2 kHz. Popatrzcie, co się stało z tym prążkiem. Jego amplituda wynosi teraz 880 mV wartości skutecznej. Może ja ten sygnał usunę na chwilę, ale nie, niech zostanie. Dobra. Popatrzcie. Patrzcie na ten prążek. 1 kHz, na jakim jest poziomie? Tutaj. Tu, gdzie kursor. 2 kHz. Poniżej zupełnie. Co potwierdza mi ten pik detect tutaj. Czyli zamiast 1 V mam 880 mV. Dobrze, no to 3 kHz, 940 mV, 4 kHz, tu mam prawie idealnie 1 V, 5 kHz, też prawie idealnie, no 6 już nam wychodzi poza skalę. Ale ewidentnie coś się tutaj dzieje wraz ze zmianą częstotliwości. Dało mi to do myślenia, dlaczego ten pomiar tak bardzo zależy od częstotliwości. Przecież się nie zmienia amplituda tego sygnału. Więc to nie powinno się w ogóle zmieniać, a mam tutaj kilkanaście procent błędu. Nie można tego tłumaczyć po prostu niedokładnością pomiaru. Widzimy, że kształt tego widma się zmienia i ten prążek po prostu opada w dół. A więc no, to jest pierwsza obserwacja. Dobrze. Wróćmy sobie teraz do 1 kHz i będę zmieniał podstawę czasu. Tak? Czyli teraz częstotliwość jest stała, będę zmieniał podstawę czasu od 1 milisekundy w górę. Popatrzcie, 1 milisekunda mam 960 mV, 2 milisekundy 880 mV, 5 milisekund 990 mV, 10 milisekund 970, 20 milisekund znowu 880 mV, czyli znowu
regulując wartość podstawy czasu, czyli czas obserwacji sygnału, no tu sobie zwiększam rozdzielczość częstotliwościową, o tym już mówiłem wcześniej, znowu on różnie mierzy tą harmoniczną. Ta harmoniczna ma różny kształt. Popatrzcie. Tak? No zmienia się rozdzielczość częstotliwościowa, ale tu jest ona już dosyć wysoka, a pomiar wciąż nam się zmienia. No dobrze. No to zobaczmy sobie, co dalej. Wracam do 1 milisekundy, 1 kHz i będę teraz zmieniał długość pamięci. Było auto, teraz dam sobie na przykład 25 MB. Dla 25 MB dalej mam pomiar 960 mV, a jak zejdę do 1 kilo, popatrzcie, 1000 punktów jest 920, więc się zmieniło. Dajmy sobie jakąś wartość pośrednią, 100. Popatrzcie, 780 mV, czyli gorzej dla 100 000 punktów pamięci niż dla 1 kilo. I znowu, co się tutaj dzieje? Jak to można wytłumaczyć? No, oczywiście rodzaj okna też będzie wpływał na to już pokazywałem, ale to nas, powiedzmy, w tym momencie mniej interesuje. Interesuje nas to, że że wartość częstotliwości sygnału oraz ustawienie akwizycji, parametrów akwizycji, długości okna, długości pamięci, czy też czasu obserwacji sygnału wpływa nam bardzo mocno, kilkanaście, a nawet ponad 20% na pomiar tej harmonicznej, co zupełnie jest tutaj, robi się niewiarygodne. Popatrzmy jeszcze na jedną rzecz, która mnie zastanowiła. Tylko muszę sobie przearanżować te okna. Czy ono będzie chciało wskoczyć tu na dół? Dobrze. Tutaj, jak jesteśmy przy FFT, mamy napisaną częstotliwość próbkowania, tak? I rozdzielczość częstotliwościowa. RBW, ja sobie tu wrócę na auto może. RBW to jest rozdzielczość częstotliwościowa według instrukcji tego oscyloskopu. I popatrzcie teraz, mam 1 milisekundę, w tej chwili wyświetla mi 100. To 100 zresztą jest zgodne z teorią, no bo powiedziałem, że rozdzielczość częstotliwościowa zależy od czasu obserwacji. No to 1 przez czas obserwacji daje mi 100 Hz, więc to by się zgadzało. A teraz popatrzcie, co się będzie działo, jak ja będę zmieniał podstawę czasu. Zmienię sobie w jedną stronę, wrócę do 1 milisekundy. Już ta rozdzielczość częstotliwościowa jest 1 kHz. Pojadę w drugą stronę, wrócę do 1 milisekundy, 50 Hz. Znowu zmienię, 20 Hz. Znowu zmienię i wrócę do 1 milisekundy, 50 Hz. To jest dla mnie totalnie niezrozumiałe. Dlaczego ta wyświetlana przez niego rozdzielczość częstotliwościowa dla 1 milisekundy zależy od tego, od regulacji podstawy czasu? Jak wracam do tej 1 milisekundy, to praktycznie za każdym razem mam co innego. Przecież to powinno być równe zawsze 100 Hz, bo żadne inne parametry tutaj akwizycji się nie zmieniają. A więc to jest według mnie po pierwsze jakiś bug, no bo to jest nieprawda. Po drugie, powstaje pytanie, jak wyjaśnić ten zmienny pomiar tej harmonicznej, czy przy zmianie częstotliwości, czy przy zmianie właśnie parametrów akwizycji. No to jest połączone z tym, co mówiłem wcześniej, a mianowicie od czego zależy rozdzielczość częstotliwościowa analizy FFT. Nie chcę tutaj wchodzić zbyt dokładnie, ale to zjawisko, tak podejrzewam, jest związane z tak zwanym przeciekiem widma, a więc sytuacją, w której częstotliwość sygnału nie trafia idealnie w punkt, w którym jest liczone dyskretne widmo sygnału. Teoretycznie dla rozdzielczości takiej, jaką mam teraz, czyli 100 Hz, powinienem dokładnie trafiać w punkt, w którym jest liczone FFT. No bo gdyby to teoretycznie przeliczyć, to ten prążek powinien występować również dla częstotliwości 1 kHz. Ale z tego wynika, że chyba tak nie jest.
To znaczy, ja nie wiem, jaka jest rozdzielczość dokładnie częstotliwościowa dla tego oscyloskopu. Producent tego nie podaje. Ta wartość RBW jest jakaś abstrakcyjna. Tutaj, jeżeli długość pamięci zmieniam, to wpływa z kolei na częstotliwość próbkowania, a więc znowu nie mam kontroli nad tą rozdzielczością, a nie ma takiej opcji jak w innych oscyloskopach, że można jakby wybrać z menu, na podstawie ilu punktów jest liczone FFT. Nie ma tego tutaj, więc nie mam kontroli tak naprawdę nad rozdzielczością. Wydaje mi się, że ten temat wymaga głębszego zastanowienia się i osobnego filmu, żeby wytłumaczyć to zjawisko i żeby była jasność. I to dotyczy nie tylko tego oscyloskopu. Na pozór może się wydawać, że te pomiary są błędne, ale to również będzie występować w innych oscyloskopach. Wiem, że to wszystko brzmiało trochę skomplikowanie i dużo informacji tutaj było podanych. Ja to rozwinę. Dajcie znać w komentarzach, proszę, czy chcecie, żeby to omówić dokładniej w osobnym filmie. Myślę, że bardzo ciekawy temat, no bo tak z pozoru patrząc, no to ten pomiar tu FFT może wprowadzać w błąd. Raz mam 1 V, raz mam 800 mV, raz mam tam, nie wiem, 990. No więc jest to pewien problem przy FFT. Natomiast, tak jak mówię, to nie jest tylko cecha tego egzemplarza czy tego modelu. To są problemy jakby tutaj no, z próbkowaniem i z przeciekiem widma występujące w każdym innym oscyloskopie, ale zwracam na to uwagę. Dobrze, na koniec dwa słowa na temat połączenia tego oscyloskopu z komputerem. Można to robić zarówno przez USB, jak i przez kabel sieciowy, przez jakby kabel LANowy. Przy czym no, każda z tych opcji ma inne możliwości. Natomiast jakby sterować tym oscyloskopem można na 3 sposoby, jeżeli już jest podłączony do komputera. Za pomocą komend SCPI z poziomu no, jakiegoś na przykład oprogramowania, które tworzy sobie użytkownik, nie wiem, w LabVIEW czy w MATLABie, można to robić po prostu wysyłając komendy SCPI. Można to robić za pomocą takiego programu, który się nazywa Ultrascope, który pochodzi od Rigola, ale dla tego modelu DH814, czy w ogóle serii DH800, tego programu Ultrascope nie ma. Ten program był po prostu jakby taki graficzny interfejs użytkownika, który można było sobie na pulpicie otworzyć, podglądać to, co się dzieje na ekranie i sterować oscyloskopem, ale tak jak mówię, dla tej serii oscyloskopów tego nie ma. No i w końcu można to robić za pomocą aplikacji webowej. To znaczy, jeżeli podłączymy ten oscyloskop do komputera za pomocą kabla sieciowego, to tutaj jest web serwer i znając IP tego oscyloskopu, a mamy to dostępne tutaj w menu Utility, tak, można przyznać mu statyczne IP, wpisując ten adres w przeglądarkę, wchodzimy do interfejsu jakby obsługi tego oscyloskopu z poziomu przeglądarki. Po podłączeniu do komputera naszym oczom ukazuje się taki interfejs webowy w przeglądarce. Jest tutaj dużo różnych takich, powiedzmy, informacji systemowych. Nas natomiast interesuje podgląd jakby na żywo i sterowanie w czasie rzeczywistym tym oscyloskopem. Ja sobie teraz doprowadziłem tutaj do niego taki sygnał, taki przykładowy, jakiś arbitralny. No i popatrzcie, ja mogę teraz po pierwsze na żywo podglądać to, co się dzieje na oscyloskopie i to się dzieje bezzwłocznie. Znaczy to, co tutaj będę regulował, no to rzeczywiście obserwuję na ekranie. Z kolei odwrotnie, jeżeli klikam w coś na ekranie, no to ta sama akcja jest podejmowana tutaj na oscyloskopie. No na przykład mogę sobie zmienić, nie wiem,
wzmocnienie sondy, tak? Mogę to zrobić z poziomu oscyloskopu, mogę to zrobić z poziomu komputera. To samo dotyczy wszystkich funkcji pomiarowych. Też mogę nim jakby sterować. Trochę szkoda, że nie ma tutaj możliwości, nie ma takich wirtualnych gałek, powiedzmy, czy przycisków, bo wtedy mielibyśmy już 1 do 1, no ale jest tak jak jest. Proszę bardzo, pomiary. I mam tutaj podgląd. To może być użyteczne do tego, o co pytał jeden z widzów, że taki właśnie pulpit, czy taki ekran, no można sobie nagrywać po prostu programem do nagrywania, jeżeli ktoś chce monitorować w sposób ciągły jakieś eventy, zdarzenia w sygnale, no to można to robić w ten sposób. No chociaż jest ten test pass-fail, który pokazywałem, który też może do tego służyć. Dobrze, a więc czas przejść chyba do podsumowania tych dwóch części recenzji tego oscyloskopu. Słuchajcie, no niewątpliwie jest to ciekawe i w stosunku do ceny godne uwagi urządzenie z bardzo licznymi funkcjami pomiarowymi, szerokim pasmem, 12 bitów, przypominam, co dla Was sprawdziłem, że daje nam rzeczywiście dużą rozdzielczość, niskie poziomy szumów, no dużo funkcji pomiarowych. Pojawiały się też głosy w komentarzach, po co tyle funkcji pomiarowych, przecież nikt z tego nie będzie korzystać. Oczywiście, że nie, jeżeli wykonujemy pomiary podstawowe, takie zupełnie elementarne. Ale jeżeli badacie sobie, nie wiem, przebiegi wysokiej częstotliwości, gdzie wchodzi kwestia pomiarów, też jakby w dziedzinie czasu, bardzo wąskich impulsów, wyznaczania pewnych charakterystyk, histogramów, uśredniania wielkości, robienia pewnej statystyki i tak dalej, no to jest rzeczywiście urządzenie, które pretenduje do, powiedzmy, takiego troszkę segmentu pro wykorzystywanego no, w naszych badaniach naukowych. Tak jak mówię, do podstawowych pomiarów tego oscyloskopu nie potrzebujecie, chociaż patrząc na cenę, no, warto się zastanowić, czy nie lepiej troszkę odłożyć i kupić coś, powiedzmy, co pretenduje do takiej wyższej klasy niż jakiś tani inny oscyloskop o wątpliwych właściwościach. Ja jestem zadowolony z tego oscyloskopu, gdyby nie jedna rzecz, nie przyzwyczaję się chyba do obsługi dotykowej. Ten ekran jest za mały, nieprecyzyjny, te okna wyskakujące, co chwilę zasłaniające, to jest tragedia. Nauczyłem się obsługiwać go myszką i jakoś mi to idzie, natomiast palcami po prostu, przynajmniej dla mnie, no, jest to nie do obsługi wygodnej, więcej frustracji niż radości. Słuchajcie, tyle, no, ocencie sami, tak? Czy potrzebujecie taki oscyloskop? Tak jak mówię, te 12 bitów trochę kusi w pewnych zastosowaniach, a i inne parametry są całkiem w porządku. To była duża recenzja, dużo pracy z mojej strony, ale też dużo satysfakcji i cieszę się, że te wszystkie rzeczy udało mi się omówić. Słuchajcie, dziękuję, że wytrwaliście w tej recenzji i cóż, do zobaczenia następnym razem.